To jest sandacz i on to właśnie nam wszystko oczyści. Piękny sandacz już do jedzenia. Nie ma! I 5 tych mi kurde znikło. Mistrzostwo świata, gęś jest mistrzostwem Tak, świata. wydaje mi się, że powinnam to zrobić trochę bardziej jak kaczkę, żeby właśnie tak nie przeciągać i to... Nie mów do mnie tata. Jaki tata? Pomyślicie, po co to rozpakowyło, jak pakuje z powrotem w ten worek? A no właśnie. Ich sekret. Kradną. Złodziejki. Kradną. Popatrz, tu jest balon, to wiecie co nie? Kradia zaczęła mu już mówić, że tymczasowo, ja dostałem szału, palpitacji. My nie jesteśmy zwolennikami szczepień jakby w wodzie i chemio. Pogoda jest po zbóju. Zimno, mokro. W sumie nie powinna wychodzić z domu, ale idziemy wam teraz coś pokazać, bo nabyliśmy od sąsiada rybę do naszego stawu. Ostatnio, niedawno wypuściliśmy właśnie odcinek na temat małży, na temat szczerzuj i w tym momencie wprowadzamy jedną rybę, bo już mamy malutkie uklejki, ale jedną, która właśnie będzie nam populację po prostu tam z tego co uklejek. mamy. My nie wiemy co tam mamy, bo dzika kaczka czy coś mogło przynieść. Wiem, że myśmy tylko tu oklejki dawali, ale na 100% są większej ryby. Słuchajcie, nie denerwujcie się, że taka wielka ryba w takim choboku, ona przejechała pół kilometra tutaj ze stawu od znajomych obok. 3 minuty może. 3 minuty, także no tu jest wam pokazana. No ma chwilę męczarni, przeżyje, będzie miała dobre życie. Popatrzcie jaka piękna. Oj, 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 oj. To jest sandacz i on to właśnie nam wszystko oczyści. Piękny sandacz już do jedzenia. Hop, hop. Nie ma! I 5 tych mi kurde znikło. Nie ma! 5 dyszek popłynęło. Popłynęło 5 dyszek. W normalnych warunkach to mi dała popalić za takie te No, marnotrawstwa. Tak, dobra, wrzucaj tą wodę może. Nie no, trzeba było do... A no jak chcesz. No dobrze, no i właśnie... O, żabciu, czy to była... To była małża. To była małża, No, co? to jest ta, co mieliśmy wam pokazać, ale coś się zdeptało. Widzicie, tak to wygląda ta małża, taka skorupka. Ta, co była pęknięta, pamiętacie? Taki kuźwa, cholera wie co. No, no na pewno nie ma perły w środku. Tak, perły nie ma. O, widzicie? I spójrzcie, i to jest Marcin. Wiaderko zostało. Wziął? Klaudia została. No tak, i Klaudia co? Teraz wiaderko i z nim tak ze wszystkim jest. Drabinę weźmie i zostawi w swoim miejscu. Paczkę rozpakuje, karton zostawi, żeby się potknąć. Co ja się z nim mam, no? O. Ach, te chłopy. O. No to co? Pyszności zrobione, no to teraz let's go. Idziemy do kóz i owiec i idziemy dać im obiadek. Zobaczymy jak będą pałaszować. Niech ktoś w końcu coś zje, bo ja to na głodówce jestem. Oj dobrze, teraz Marcin się wtrąca. A on musi zawsze być w centrum zainteresowania. Idę, wymieszam im to razem z owsem i troszeczkę tiaminy jeszcze dostaną. Tiaminy od czasu do czasu podajemy. To taki jest suplement diety i przez to, że owieczki teraz są w ciąży, są zakocone, wiem, więc dajemy im troszeczkę takich przysmaków i szczególnie teraz w takim okresie zimowym, to czasem można marchewkę dać, no tak, żeby trochę miały tą dietę, no nie miały taką ubogą i tylko i wyłącznie nasianie, bo tej trawy no już mało teraz jest, chociaż otworzyliśmy nową parcelę, więc widziałam później po odchodach były bardziej takie zbite, więc ta trawa jeszcze w sezonie zdążyła ona odrosnąć i jeszcze ostatki, te najlepsze smakołyki już cała ferajna zjadła. Dobrze, a teraz przenieśmy się na chwilę do Marcina, żeby mógł pojęczeć, że jest na głodówce. Czuję się bardzo dobrze, wyśmienicie. Nie jem już całe 2 godziny i chyba na tym skończę. No pożal. Nie będę jadł do obiadu. Nie, byliśmy u znajomych. Jakiego obiadu? Ja dzisiaj nie robię byliśmy obiadu. u znajomych, bo wyobraźcie sobie, facet na budowie pracuje na dachach. Ja troszeczkę przejdę w inne miejsce, bo strasznie światło bije.
7 dni na głodówce, mówi 6 kg zrzucił, że ponieważ bardzo się kochają, takie skowronki, bardzo nam przyjemnie to było słuchać, to powiedział mu: żonusiu, ty musisz żyć dłużej niż ja, bo bez ciebie nie wytrzymam. No to żona powiedziała: dobra, ja też idę na dietę. To w tym momencie jest ona koło 2 doby, co nie? Tak. Chyba 2 doby. Tak, tak. To ja pomyślałem sobie, to ja ich będę też wspierał, jak wytrzymam dobę, to im napiszę, że też jestem, jak nie wytrzymam to... Ale już byłem, ja tam kilka razy w życiu byłem, ale niedługo, ale oni chcą tak po 7 dni, więc to powiedziałbym tak mega ekstremalnie. No. Tak, to ja tam sobie dzień, no może 2 by mi się udało, ale później to już, to szkoda, kochanego ciała nigdy nie za wiele. No dobrze, a Klaudia za to zrobić sobie jakiś pyszny obiadek. Tak, będzie mi tutaj pachnieć, kurde, mnie denerwować. Nie no, nie będę taka złośliwa. Będziesz. Będę resztki... Będziesz. Nie będę. Będziesz. Będę wyjadać resztki z lodówki. Nie no, nie zrobię ci tego. No dobra, a na ile? 1 dzień robisz, tak? No, na razie, a zobaczymy, jak się będę czuł dobrze, bo to najgorszy jest, wiecie, pierwszy moment, z tego co ja pamiętam, takiego przejścia tego głodu, a później już leci. Już człowiek tak nie czuje, a chciałbym się przetrawić. O, tak, przetrawić. Marcin się przetrawia, a my lecimy teraz do kursu. Do roboty. Zobaczymy, jak one będą trawić. Tak. Pa. Pa. A tą resztkę tutaj, to już nie widzicie, nie mieści mi do wiaderka, więc to już dostaną kury. Dobra, lecimy. Proszę bardzo, tak to wygląda. To brązowe to właśnie obleczone, to jest właśnie troszeczkę tianiny. No i owiec, no i kukurydza. Takie 3 choboki mam, żeby podzielić je tam, bo będą się tłukły przy jednym, a nie mamy takiego koryta, wiecie co, na zewnątrz, żeby to jakoś trzymać. I na takie stado już ono jest troszeczkę duże, no przydałoby się większe niż mieliśmy to w obórce, które no to będę połamały, bo stały, było za blisko paśnika. O, to też może taka mała wskazówka dla Was, że jest jak za blisko paśnika, to one kopytami stają na to, no i łamią, bo to było z plastiku, z takich rynien zrobione. Dobra, nie mam teraz rąk, bo jestem sama, to za chwilę się widzimy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Dali, Mali. Chodźcie, 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 chodźcie. Proszę bardzo, pierwsza Bella zaskoczyła. Małe przepychanki są, ale i tak w miarę jest spokojnie. No tutaj Marta, widzę, dowódczyni, ona ma wywalczone swoje miejsce, swoją pozycję w stadzie. Widzicie, sama tutaj zajada, od czasu do czasu pozwoli komuś skorzystać z jej talerza. No, rzadko dostaję takie smakołyki, więc każda chce jak najwięcej wywalczyć dla siebie. O, i nawet koziołek tam przyszedł, też chce skorzystać. No tak, no widzicie, tak jak jest owczy pęd, że wszystkie jak jedna nagle się spłoszy, tak wszystkie lecą i nie wiadomo o co poszło, z jakiego powodu. I tak samo tutaj, jak przyjedzie, ej Bella, bardzo proszę ładnie się zachowywać. Tak samo i tutaj, tam jedynie Marta, widzicie, najmądrzejsza, spokojnie, sama sobie stoi i pałaszuje. Kochana, co ty tutaj stoisz koło mnie? Idź jeść, bo ci zjedzą. Ty tutaj teraz kotna jesteś, no to Pancia ci przyniosła takie smakołyczki, a ty co? Dokładnie. Widzicie, taka pogoda jest, więc owieczki już nie są takie ładne i czyste. Jest mokro i no niejednokrotnie gdzieś się któraś położy i wykaturla. Nie jesteśmy w stanie na to nic pomóc. W oborze jest sucho, mają świeżą siano, przepraszam, słomę wyścieloną, ale mimo wszystko, no teraz, no to jest okres zimowy, ale no co niektórym tłumaczę, bo może to wyglądać, o jakie one brudne, umorusane. To są zwierzęta, które większość czasu są na dworze. Czy jest plucha, czy pada, czy nie, one wyjdą, a szczególnie owieczki. Kozy bardziej, jak jest taka nieprzychylna pogoda, jak już wieje, to one się schowają. Im to no, nie za bardzo lubią taką pogodę, natomiast owieczki to nie mają nic przeciwko. Ale jak widzicie, śnieg delikatnie pruszy, ale nie jest jeszcze tak strasznie zimno, więc cała ferajna jest na zewnątrz. A jeszcze trochę masz. I spójrzcie, było
jak one pałaszują. Najpierw owiec, a dynia będzie na końcu. Tutaj mam dwie napisane i prezent jeden tylko. Tak, 2 kremy i 2 mydełka, ale w jednym prezencie, bo jeden jest prywatny. Aha. Znaczy, wiesz, nie jako prezent. Okay. Tak zbieraliśmy wszystko na poniedziałek, no to się uzbierało tych paczuszek. Nam to też pomaga, bo możemy w jednym momencie, co nie musimy ganiać do paczkomatu co chwila. I kremy są zawsze wtedy mega świeże, chociaż dzisiaj wprawdzie mieliśmy kręcić w niedzielę je, ale już no, dzisiaj postanowiliśmy trochę sobie pomóc. To ja się zniżę do kamery i tak jak Marcin mówi, faktycznie, no dzisiaj jest sobota, zaraz możemy Wam pokazać na komputerze. Zawsze w niedzielę to robię, ale no po prostu wiem, że się nie wyrobię i dlatego to robimy dzisiaj. Chcieliśmy Wam z tego miejsca bardzo podziękować za wszystkie zamówienia. Pojutrze wyjdą w poniedziałek, wtorek maksymalnie, więc na 100% je dostaniecie i w sumie też taki komunikat dla osób zainteresowanych, że jest to dzisiaj, jak oglądacie to w niedzielę, ostatni termin, jeżeli chcecie, na złożenie zamówienia, bo później nie podejmujemy się tego, my chcemy, żebyście byli zadowoleni, żebyście po prostu nie zostali z ręką, tak w cudzysłowie, z nocniku, że po prostu nie będziecie mieć czym obdarować swoich najbliższych. A z tego co wiemy, InPost obiecuje, że paczki nadane do 22 trafią na święta, co nie? Tak. Także gdzieś do tego momentu, jeśli będzie trzeba, oczywiście nie będziemy nadawać tylko na poniedziałek, bo już dużo tych poniedziałków nie będzie. Tak, no nie, już nie będzie, więc bardzo Wam dziękujemy, to jest dla nas również jakaś pomoc, jakieś docenienie naszej pracy. Myślimy, że wiecie co, no mamy ochotę poczytać troszeczkę tych komentarzy, które dostajemy, takie prywatne. Bardzo dobry pomysł, kochanie. Przepraszam, że Ci wejdę w słowo. A może byś przeczytał ten ostatni komentarz, który dostaliśmy dzisiaj? Od pewnego czasu chodzi za mną, żeby nie truć się SLS-ami w kosmetykach i zacząłem szukać czegoś w miarę naturalnego. Zmieniłem szampon, zacząłem używać szarego mydła, które bardzo polubiłem, bo miałem po nim napiętą skórę pozbawioną tłustego łoju, ale tylko przez godzinę albo dwie na czole. Po mydle od Was moja skóra jest sucha, a jednocześnie nawilżona i łoju brak. Resztę części ciała jest super nawilżona jak pupa niemowlaka. Stopy czy dłonie nie wysuszają się. Nie muszę używać kremu do stóp i rąk, jak prawdopodobnie robił wcześniej. Krem też jest fajny. Dlaczego my się tym cieszymy? Bo tak, to jest reklama oczywiście, ale dumni jesteśmy z produktu i dumni jesteśmy, że nie suszyliśmy buzi i spróbowaliśmy Wam coś wcisnąć, bo wiemy, że to jest droższy produkt, ale że tyle osób takie nam komentarze. My chyba ani razu od nikogo nie dostaliśmy negatywnego, że wiecie, coś tam nie gra albo że się nie nadaje. Ja rozumiem, że nie każdemu może podejść ten krem i ten mydełko chyba nie, no bo mydło to mydło, ale krem, no bo przecież on jest tam
parmesan tłuściejszy, jest cięższym kremem. Natomiast no bardzo dużo osób wraca, jesteśmy mega zadowoleni, bo to wszystko pomaga rozwoju naszego siedliska, no i jest po prostu nam łatwiej mieć nowe projekty i pokazywać wam. Dziękujemy i zapraszamy. Się zapakowanie dalej. Tak jest, a my do roboty wracamy. Dobry. Dobry. Dzisiaj mamy misję. Teraz, ale jaki kwas, nie kwas, tylko szukaliśmy cholera tych lampek ogrzewających dla kurczaków i zapomniałem, że one wiszą na miejscu. Tak, a Marcin się wydziera do klawy, gdzie one są. A spójrzcie, co my tutaj mamy. Mamy wełnę i się zastanawiacie, co my z tą wełną będziemy robić. Już Marcin wyjaśnia. Mamy worek, musimy docieplić szczyt w przedszkolu. Piskelaków urodziło się 1 200 513. Tak, idziemy zobaczyć, bo mamy co? Leghorny, jak wiecie, inkubowaliśmy je i wczoraj zaczęły nam się kluć i wszystko na gwałturety, łącznie nawet z ociepleniem daszku, bo jak robiliśmy, nie pokażę wam się, bo wyglądam jak czarownica, dlatego narracja z tyłu. Gorzej. Jak robiliśmy przedszkole, to po prostu został nam taki mały fragment do ocieplenia. I daliśmy sobie ten spokój, mówimy, a nie ma potrzeby, nie będziemy w zimie przecież wykluwać pisklaków. A jednak zdecydowaliśmy ale się... wiecie, ale zimowy wychów nie jest taki zły, oprócz tego, że no i tak trzeba dogrzewać, ale nie jest taki zły, bo macie wtedy na wiosnę, na początek wiosny macie jajeczne te kurki. Tak, a my mamy troszkę, wiecie, no teraz... Patrz. Ale ferajna leci. Nie, dziewczyny, wy macie kupę jedzenia. Macie zjeść to, co dostałyście, bo ostatnio wybrzydzacie. Dobrze, otwieraj. A to wiesz co, czekaj, ja dam kijka. Mam kilka. Aha, to potrzeba ci. O, no i tutaj są dwie kwoki, a Marcin się pyta, gdzie te kwoki? Klaudia poszła. Patrzę na Klaudię, mówię, Klaudia, no przecież gdzie Tak, są? gdzie są kwoki? Zapójrzcie przy okazji, jak już tu jesteśmy, jak nam gąski zniszczyły tutaj, jakie zniszczenia porobiły. Widzicie, tutaj jest dziura, wydziebane trochę wełny. Tak samo i w drugim narożniku. To wszystko będzie musiało iść do poprawy. Ale to zrobimy już latem, nową całą płachtę. Nie teraz, bo no to już pisklaki czekałem i na gwałtorety po prostu robimy im tutaj ich mieszkanko. Słuchajcie, to jest po poprzednich pisklakach. Tamtych pisklaków było, nie wiem, 30. Tak, jest to troszeczkę obsrane, ale jest czyściutkie, pachnące, suchutkie. I my to zostawiamy, bo uważamy, że wiecie, to działa. Jak jakaś naturalna szczepionka. My nie jesteśmy zwolennikami szczepień jakby w wodzie i chemią, natomiast jesteśmy zwolennikami szczepienia no tak zwane, że jak dziecko pójdzie do piaskownicy, włoży paluszka do buzi, to mu się nic nie stanie. Takiego jesteśmy zwolennikami szczepienia. I to jest właśnie to, w szczególności, że one tam może czasami coś dziobną, ale to się przecież im nic nie stanie. Większy problem jest taki, że gdzie ja mam, dobra, jeden mam, te. Aha, te. Tam w narożniku widzicie, mamy już przygotowane świeże trociny, więc też żebyśmy nie musieli nosić, to zawsze się tutaj wejdzie i się to rozrzuci. Tak, świeże są w razie jakby tak. było potrzeba. No i jesteśmy tutaj zaopatrzeni, ale tak jak Marcin wspomniał, no naprawdę jest to suche i trzeba bym powiedziała, że aż tyle kubek jest, że tyle narobione, nie widzę. A to tutaj leżało ile miesięcy? Proszę? Ile to tutaj miesięcy odpoczywało, że tak powiem? Nie wiem. Chyba z 4 czy... Nie, ile te mają? No zobacz.
No z 2 miesiące są na zewnątrz, Aha, 2 co nie, bo miesiące na na- zewnątrz są. Tak. 4 miesiące to tak, To bo to się przesadziłam, zaczęło się, ale na zewnątrz są te kury z 2 miesiące. No to... Żadna nie zdechła, żadna. I tak samo, znaczy z brojlerami jak myśmy robili? Nie, my z brojlerami wymienialiśmy, bo Tak. brojlery znowuż są za one tak brudasy. intensywnie. Tak, one są już bez przesady, Tak. a te to takie kubki co one robią to. Niestety ostatnio jak nas nie było, to chyba jastrząb upolował nam kurkę. Generalnie mamy Kogucika chyba. kogucika. Tak, Generalnie już mamy na koncie 3 upolowania. no 3 upolowania. No, każdy jest głodny, zima. A Sąsiedzi to samo mówią, że się zaczyna. tak, niestety po prostu my wyjechaliśmy, a pieski my zamykamy w ciągu dnia, żeby one po prostu sobie odpoczęły, a my wyjechaliśmy na sekundę. Tak. Naprawdę I sekunda na sekundę, przerodziła się w tylko pół na dnia. pocztę dla was, żeby nadać paczki. A później wyszło, że musimy kupić elektryzator, bo zaczęły do nas przychodzić tak, wiadomości z wielu źródeł, że wilki w okolicy grasują i stwierdziliśmy, że szczególnie, że myśmy już o tym myśleli, żeby kupić taki elektryzator. Pamiętacie, myśmy nieraz już mówili o tym, taki elektryzator, te wymienić nasze, które są wspaniałe, naprawdę wspaniałe, Tak. ale ponieważ my się ciągle z czasem, to też cały czas mówimy, zmagamy, chcieliśmy kupić takie, które palą trawę. Mają tyle mocy, że na zwierzaka idzie to jest to, co jest dozwolone, natomiast jak on czuje, że opór wzrasta, czyli trawa rośnie, wiecie, coś tam przeszkadza, to on puszcza troszeczkę więcej, żeby zawsze te 5 jouli na zwierzaka szło, a tak naprawdę i te 5 jouli jest i pali tą trawę dookoła. To właśnie znajomy nasz Mireczek, wy go znacie wszyscy, Tak, on ma podobny. tego bardzo podobny elektryzator, mówi, że no Marcin, to jest to właśnie, czego chcecie, ułatwi wam to po prostu życie. Ja I myślę, że więcej o nim powiemy i pokażemy, jak będziemy już robić ogrodzenie. A kilka wtedy... osób nas prosiło, żeby pokazać, jak to wszystko w ogóle my instalujemy. Tak, a w tym momencie teraz skupimy się bardziej na, tak. na kurkach. To chyba trzeba umyć, co? No można by było chyba, tak, z kurzu to można było, żeby to się nie spaliło. Pomyślicie, po co to rozpakowyło, jak pakuje z powrotem w ten worek? A no właśnie, najważniejsze są rozwiązania. Mamy tego za dużo, jak widzicie, tych płyt. A ja nie chcę tego przetrzymywać, bo to ich wielkie i po prostu nie wiem, kiedy będę miał projekt następny z ociepleniem czegokolwiek. Więc wrzucamy podwójnie takie płyty do takiego worka na styropian, to się nazywa, aż 360 ml miał. Idealny wielkościowo, żeby to zmieścić. Zawiązuję i zaraz będę wpychał właśnie w tę szparę. Mam nadzieję, że to się zmieści, bo już robię drugi worek. A jeszcze nie sprawdzałem pierwszego. Chodzi o to, żeby się nie pyliło z tego. Tylko o to chodzi. I żeby było, że tam nie ma wilgoci, nie ma nic. A nawet jakby była wilgoć, nie jakiejś kondensacji, to też tej wacie nie zaszkodzi, a przede wszystkim właśnie nie będzie pyliła. Bo tego byśmy nie chcieli. Mamy już takie dwa, widzicie, wspaniale skonstruowane Super. przez Boba budowniczego produkty. No i zobaczymy, na ile to pasuje, kurde. Mam nadzieję, że to się jakoś wciśnie. A też mi to się nie podoba. Za mało miejsca? No. Marcin na początku dawał podwójnie, ale jednak była za grubo, prawda? Za grubo. No wiecie, wyglądało to kijowo, Kradia zaczęła już mówić, że tymczasowo. Ja dostałem szału, palpitacji. No To i stwierdziłem, to no i zrobiłeś zmniejszam teraz ocieplenie. To nie, Ale nie, te no. ocieplenie jest takie samo, bo tu weszła 5, tu jest 7, także No i to tak ten jeszcze szczyt lepiej. jest lepszy i tak, ale tak sobie Ale pomyślałem, wiecie, że wszystko mi zejdzie i nie będę miał wełny gdzieś do sterowania, ale niestety się nie udało. Jedzonko jest, my teraz będziemy grzać tutaj, a płyta ta jest włączona? Tak, tutaj jest włączone, Tak? wszystko jest włączone. No Mają to- ciepło, będą zaraz mieli. Dobra, to niech się tutaj grzeje. Nie ma Wacław. Ale żółciutkie piskaczki. Nie mów do mnie tato. Jaki tato? O, chociaż powiem wam, że wasz pancio to jest niezły kogucik. 4, 36, a te możecie 36, te sobie jeszcze nie To jest 36 tutaj mamy. Aha. Ty jak liczyłeś? Tak, to teraz lecimy. Rachucia. To tak nie za mocno. To nie, bo woda cieknie wtedy do
daleko? Tak. Dobra, no jeden, czy nie? Weź tego swojego. Jeszcze prawie nic nie trzymał mnie. Nie dobrze. Bardzo ważne, żeby to robić stosunkowo szybko, bo one, pamiętajcie, nie mają własnego grzania do tygodnia czasu. Nie trzeba wszystkim dawać wody, ale my zawsze dajemy wszystkim wodę. No i ten zrobił duży błąd. A, bo wszedł pod kwokę tam. No to chwilę będą miały takiego oziębienia, bo po prostu pomieszczenie jest chłodne, ale ono się szybko nagrzeje, bo to jest 300 W plus ta kwoka grzeje, tam pod kwoką już na pewno jest przyjemnie. Poza tym one mają jakąś tam swoją temperaturę jeszcze Pod kwoką tą. skumulowaną. Tą tutaj, taką kwoką. Kurde, mały głupku. No. I tamtego trzeba zabrać. No, odważny jesteś, kolego, jeszcze jak na pierwszy dzień. No popatrz, jakie kuźwa. Jest do ganiania. Aha. Ale bądź, że cieplutko jest pod kwoką tutaj. No na pewno. Przyszliśmy tutaj do dziewczyn No popatrzcie, co zrobiły. i odkryliśmy ich sekret. Kradną. Złodziejki. Złodziejki. Kradną. Popatrz, tu jest balon, to wiecie, co nie? No zobaczcie, Jaką dziurę wyszło. Doli sobie tam już wchodzi. Ja Głęboko. myślę, że nie ten baranek. Doli, przesuń się trochę, żeby pokazać to jeszcze widzowie, jeszcze bardziej zobrazować, jak wy żeście tam głęboko weszły. No ukradły nam balota. Znalazły pyszne siatko. Cała weszła. Wiecie, nam się to podoba, bo dla nas to bez różnicy, niech jedzą, przecież o to tu chodzi. No całe weszło. Natomiast nie musimy nosić. No tak, bo tam co? Założę się, że tam jeszcze pełno? W paśniku? Nie, nie jest pełno. W paśniku, tu nie, no jeszcze nie. trochę, ale jest. No wiesz, tamte jest lepszej jakości. Tamte tak, tamte jest To bardziej bardziej, takie zielone, Bo jest więc zielone, a to bardziej takie jak słoma. Więc no zadowolone. zadowolone. No, Ale łachudry małe. w takim momencie to ja też mam ochotę, wiesz, tak to zrobić, żeby one dorwały się do następnego, niech sobie żrą. Aha. Nam zaoszczędza to chodzenie. Dzień dobry, No tak, tylko że Dzień trzeba dobry, woda im, obiad. kochanie, wiecie. O, cześć. Cześć, synu Elvisa, no nie bój się. No Elvisek tak się boi coś. No to jest syn Elvisa, to nie jest Elvis. Elvis bis. Elvis Bis. Ja Jak- nie wiem. Co? No nie, na razie żadnych oznak agresji nie widzimy, co Nie, żadnej. Śmiały jest. My wam powiemy, że my w ogóle jesteśmy zdziwieni jego zachowaniem. Myśleliśmy, że to będzie tak jak z barankiem, a on taki łagodny. On wręcz, no ja bym powiedziała, że on od nas ucieka. No, no co? Filipku, o, Filip cię nazwiemy. Filipek. Filip, no przecież Filipku, źle ci u nas. No, uroki zimy, co? Uroki zimy, zamarznięta woda. No, O, ale fajnie. no nie wiem, jak my teraz będziemy ją lać. Aha, bo wszystko nie jest wiem, pozruszone. Kochani, może ja w butelkach to przyniosę? Słyszę? Może w butelkach to przyniosę, co? Czekaj, bo najpierw to spróbujmy węża, bo może z węża zeszła woda i No. woda pójdzie, co nie, bo tam woda na pewno pójdzie, pytanie co jest w wężu. No Jak dobra. pójdzie z węża, to nie będziesz miała żadnych problemów. Dzień dobry, O. najbardziej umorosana kozo Marta.
A Co dlaczego? się z tobą dzieje? To jakby taki brudas po tobie skakał, też byś był cały ufaflany. Martuś, co z twoją higieną? Co swoją higieną intymną? Ty się to nie ma. Ale widzisz, zobacz, coś musiała ktoś jej zarąbać, ale nie wiem Pod czym, bo okiem. nikt rogów już nie ma. A O może coś się musiała się przetarła. obetrzeć. Może się przetarła. No. Filipku, chodź tutaj. Filipek, nie? Filip. Filip śmierdziuszku. Nie jest tak źle z tobą, Filipku. Trochę capisz, ale nie za Trochę. bardzo. No zobacz, ja tutaj go czuję. No. Filipek. Filipek. Filipek, ty byś kąpieli zażył, co? Nauczyłbyś się nie szczać pod siebie. Dobra, idę po wodę. Dobra, idź po wodę, a ja ci powiem, czy leci, czy nie. Bita! Żabciu, nic nie leci. No dobrze, to mamy noszone. No to Dawaj noszone. ten karnister. Dobrze, wezmę sobie sama. Właśnie, widzisz, bo ja tutaj mam Najlepsze, tak słuchajcie, dupowato. rękawiczki. Emilko, bardzo ci dziękuję. Pod spodem, Żabciu. Chyba tyle wystarczy, co będziemy Tak. po prostu chodzić. Aha. Gradia, No, tutaj i częściej A po nie, bo prostu. jedno do obory to To zawsze jest do szansa, obory właśnie. że nie zamrozi się tak szybko. Tak. A drugie tu im damy. Dobra. Let's go. No takie uroki są właśnie mrozów. Powiem wam, najgorsza robota. Tak, Ręce, Poczekajcie. ręce odpadają, a to my znowuż bez rękawiczek. Znaczy ty, ja mam. Masz? No, Moje. jakie twoje? Widzę, że Gdzie aż ci napisane, że to jest twoja? No, że z rąk ci spadają. To widzę. Aha. Tak, jak z rąk nie spadają, to są twoje, tak? Dobra, jedna. Dobra. A tutaj, kochanie, to może nie będzie... No nie ma tragedii, Bo co? woda jest czysta, tylko trzeba zabrać 2 Tak, lód. centymetry lodu. No. Chociaż wiesz, one powinny trochę ciepłej dostać, wiesz? Co? Nie powinny takiej zmrożonej pić. A jaka to jest Gradia z tego? 7 stopni ma. No ta jest może zimniejsza. Chodź Martuś. Marta, Martuś, chodź. chodź. Tutaj Marta. masz, Marta. Guzik. Same nie chcą tego. Chodź Martuś, tu masz cieplejszą wodę. Będziesz ga... A, dobrze. Dzisiaj będzie na obiad gąska. Tak, nasza gąska, spójrzcie, jaka wielka i tłusta. No gąska nam starczy na 2 osoby. No Marcin je 3/4 niestety, bo mi wszama wszystko, ale tak jest. Żeby to było jasne, zanim... Ja teraz wchodzę w ci w Dobrze, zdanie, ty dobrze. zaczynasz. Dla mnie gąska w tym momencie jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o mięsa. Dalej uważam, że kozina jest najlepsza. Natomiast przynajmniej na razie wypchało baraninę. Nie wiem, może po prostu kwestia przyrządzenia też tu robi robotę albo coś. Ale mimo, że jeszcze nie była miękka, bo nam się, mówiłem to wcześniej, nie udało nam się, przeciągnięta była. Przeciągnęłam, I teraz tak. będziemy troszeczkę inaczej, ale ten sam przepis używamy. Mistrzostwo świata. Postar- Gęś jest mistrzostwem Tak, świata. wydaje mi się, że powinnam to zrobić trochę bardziej jak kaczkę, żeby właśnie tak nie przeciągać i to wyciągnąć i później, żeby odpoczęło, no ale zobaczymy. Dobra, z tego co już wiem, daje się na zimną patelnię. No i dobrze, i poczekacie i zobaczycie, ile tłuszczu tutaj wypłynie. Na razie to podgrzewam zupa troszeczkę. taka. Ogromna ilość. My byliśmy po prostu zdziwieni, jak tego dużo jest. No i smaczne. Ten tłuszcz jest bardzo smaczny. Ja ten tłuszcz później wykorzystam do smażenia ziemniaczków. Tak, takie talarki, ziemniaczki. Zresztą zaraz zobaczycie nasz taki szybki obiad. No szybki, tak mi się wydaje, że to w miarę szybko będzie. Najwięcej czasu trwa co samo wytapianie. I zobaczcie, jak macie takie swoje gospodarstwo, jak wy dobrze jecie. No, będąc w mieście, ja nie wiem, czy macie taką możliwość dostania gąski w sklepie. Nieraz jak jesteśmy u siebie w Wielkiej Górze i tak chodzimy po mięsem, chodziliśmy, w sumie teraz już rzadko kiedy chodzimy, to tak nie widziałam. Powiem wam, że oczywiście drób, trochę wołowiny, no i wieprzowina, co tak u nas zawsze góruje. Tak. Ale już królika Ale tak- jeszcze można dostać. Gdzie i, nie, gdzie. Kaczkę później, co nie już coraz rzadziej, a Tak. gęś to chyba... Gęsi tylko już... chyba nie. Gęsi chyba nie. Szkoda, bo kiedyś Smak. Polska gęsią stała. Tak, tak, Także tak. mądrzy Polacy dobrze jedli.
tym momencie ja tak szybkie tylko takie obsmażenie robię, żeby pozamykać to mięsko. Spójrzcie ile tłuszczu, spójrzcie. No, to jest Widzicie to? O, Wiecie jak to patrzcie. pachnie obłędnie. No, Obłędnie O. zapach jest. nawet teraz jest trochę lepiej, Się tak wydaje, bo to w pełni zamyka. tak, w pełni to zamykam. Dobrze, ja teraz przeleję ten tłuszcz. Dokładnie. I w tym momencie starczy. To jest... Wtedy dawałam nakrętkę, wyszło idealnie. Damy dwie. Dzisiaj będzie hojną ręką. Ale się nawalimy. Tak, zmniejszę tylko palnik. I jeszcze jeden magiczny składnik, który znajdę. Sos sojowy. I jego damy raz. Takie 3 łyżki. I to wszystko przekładam na inną patelnię, ponieważ to wszystko wyląduje w piekarniku. Teraz. Dobra. W ogóle dobrze by było coś wziąć. No, Klaudia optymistka jak zwykle. Jak się nie urżnie, to poparzy. A co? Dobrze, zobaczmy może co to z tego wyszło. No nie, jeszcze jest surowe. Dobra, wracasz kochana. Kurczę, wracasz, no. Ja myślałem, że już wróci do żołądka. Wiem, nie, no jeszcze nie, jeszcze chwilunię, tylko szkoda, że przekroiłam, no ale cóż, no jak ja miałam inaczej to sprawdzić. Dobra, wracasz jeszcze na chwilę. Widzicie, to wszystko zależy jak dużą macie tą pierś, prawdopodobnie jakby była mniejsza, to te 11 minut, co ja nastawiłam, by wystarczyło, ale właśnie kolega Łukasz mówił, żeby sprawdzać na, no, Żeby tak, że jak na nie wagę. wiecie ile, to bierzcie mniejszą ilość czasu Tak. i dorzućcie. Dobra, wracamy, może jeszcze chwilunia, 10 minut jeszcze, Podejście numer 2. Dorzuciłam jeszcze na 8 minut, bo jednak było za krótko i spójrzcie, widzicie, jest w tym momencie skórka jest chrupiąca, nie wiem czy to słychać jest. O, no już nie, ale o. I nie ma krwi, jest to takie, można powiedzieć, no al dente nie, ale jest takie mięciutkie, to nie jest taka podeszwa jak zrobiłam, bo czasami idziecie do restauracji i prosicie steka, no żeby był no taki podeszwowy i Well done. well done. I on w tym momencie, my tak uważamy, traci trochę to mięso, bo to już jest takie twarde, to już nie da rady zjeść, a w tym momencie, nie wiem czy to widać, spójrzcie, Znaczy jest takie jeszcze, soczyste, tak, jest soczyste. pełne smaku. Dokładnie. O. No to połóweczka Marcina, może jeszcze coś skubnie z mojej strony. Na pewno. O, zresztą powiedział, na pewno, super, idealnie. Dobrze, więc ja może nałożę, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak my dzisiaj wieczorem będziemy zajadać. No, żurawinka. My nie mamy jeszcze żurawinki, chociaż chcę posadzić ją, być może na wałach. Nie wiem, to jeszcze muszę pomyśleć, jak z jej nawadnianiem będzie. Żurawina z wałów. Nie, bo chodzi o nawadnianie, bo tam na tych wałach będzie mi ciężko trochę to nawodnić, ale to zakupiliśmy, wyobraźcie sobie, na Oliksie i bardzo smaczne, ktoś miał wyroby, więc jeżeli możecie, to wspierajcie takich lokalnych właśnie wytwórców, którzy robią to szczerze i od serca, a nie takie... Różnica jest duża w porównaniu ze sklepem. Tak. Cena też jest troszeczkę większa. No jest troszeczkę. Ale no właśnie za to płacicie, No jak ze za wszystkim. uczciwy towar. Tak. O, i takie ziemniaczki, pomnoter, coś tam. Nie pamiętam dokładnie. Ale smakołyki mamy. Dobra, nie zanudzamy Was, my jeszcze żurawinkę sobie ułożymy i siadamy do jedzonka. O czym się jeszcze zapomniałaś? O czym? Poleć sosem! A no to poczekaj, Ten no. sos, powiem Wam, jest mistrzostwo świata. No dobra, wystarczy tych ziemniaków, za dużo. Nie zjem. Nie zjesz. Nie! Ale... Ej, ale... No, ty uważaj. Au, Jezus. No. Ale chyba niepoważnie się poparzyłaś. Nie poparzyłam się, ale
O, no, No to takie zdradzieckie, bo to ja też bym chwytał. no. Ej, spotę. Nie no, jeszcze zostawimy na resztę. Dobra. To my wreszcie wieczór, kolacja, obiad. Dobra, Żurawina. nie nudzimy. Zasiadamy do jedzenia. Ostatnio zauważyliśmy, że na Facebooku bardzo dużo osób pisze, schronisk pisze o pomocy dla zwierzaków, że o możliwej adopcji i w jakiś tam sposób, żeby, wiecie, jeśli nie chcecie adoptować, żeby może w jakiś sposób im pomóc. I oczywiście pomyśleliśmy o partnerze naszym, firmie Biofi, która ma akcję łapa w łapę. Można sobie to sprawdzić u nich na stronie biofitzo.pl. Jest tam pełen poradnik, jak zaadoptować psiaka, żeby to w sposób taki bezpieczny i dla Was, i dla psiaka, żeby z powrotem nie wracał, żebyście wiedzieli, z czym się możecie mierzyć. Cały poradnik naprawdę fajnie napisany od każdej strony, to nie jest taka broszurka, jest tam, ktoś przemyślał, kto to robił. Zobaczcie sobie, ściągnijcie. Natomiast dla osób, które nie chcą takiego psiaczka adoptować albo już mają, możecie zawsze wspomóc inne schroniska, kupując karmę Euforii. Tam troszeczkę pieniążków właśnie z zakupu każdego takiego woreczka trafia do wybranych schronisk. Można to wszystko sobie sprawdzić u nich na stronie. Ładne takie nalepeczki też dostaliśmy od nich. Łapa w łapę. Mam psiaka do adopciaka. Dobra. A ja wracam znowuż do odpisywania na komentarze, bo troszeczkę się tego nazbierało. I pasztet robi furorę. Przepraszamy za to, że tak Wam ślinka pociekła, ale powinna pociec. To jest właśnie to, co my staramy się z Klaudią promować, o czym nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jakby zaczynając drogę na wsi, ale staje się to jednym z głównych argumentów, że właśnie warto robić to, co robimy, warto mieć te zwierzaki hodowlane, warto nauczyć się uboju, który jest tym zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy, żeby później zjeść tak dobre potrawy, jakie my ostatnio jemy. No jesteśmy, trochę to trwało, jak wiecie, już na wsi jesteśmy 4 lata i dopiero zaczynamy naprawdę odczuwać dobrostan, bo tak to była zawsze królik i czasami brojlerek, a teraz już dochodzą ciekawsze mięsa, z mięs można różne i z tłuszczy dużo rzeczy fajnych robić, no i powoli będziemy pewnie też odchodzić, zresztą my wędliniemy bardzo mało, bo nie ma gdzie tego kupić jakiegoś porządnego, przynajmniej my nie znamy takiego miejsca i będziemy powolutku próbować pójść w stronę wędzenia. Świnki nie mamy, ale zawsze można baranka, kurczaka, królika, wszystko można powędzić. Klaudia, a ty co tam? No ja pakuję cały czas, no co To co, niby ja takie gadki, szmatki, no tak? dobrze. Ale ja też tu pracuję. Marcin, no pracuję. Bardzo dobrze. A, i jeszcze wracając do tego filmu, nie wiem czy mnie widać czy nie, do tego filmu z pasztetem. Jeżeli Wy macie jakieś fajne, interesujące przepisy, to bardzo chętnie skorzystam, poczytam, popatrzę. No co, tak jak mówiłam, ja nie jestem ekspertką, i też było fajnie przeczytać jeden komentarz, że się nie spotyka takich królików w sklepie. No, niejednokrotnie mówiliśmy Wam właśnie zalety hodowli królików, czy jakiegokolwiek mięsa właśnie na swój użytek, że po prostu to jest całkowicie inne mięso. Nie tyle, że o rozmiar chodzi, że w sklepie macie no takie mniejsze tuszki, ale też smak, intensywność jego jest całkiem inna. Dobra, ja nie przeszkadzam, znaczy może nie przeszkadzam, no już nie trujemy Wam głowy, jest chyba późna godzina. No u nas jest późna, co ja gadam, dobra. Nieważne, my cały czas pracy, właściwie my nie wiemy jaka jest godzina, to już nie ma znaczenia. Robimy póki możemy, ale sprawia nam to dużą frajdę, naprawdę no, jest ciekawie, dużo osób, rozmawiamy z wieloma osobami, z widzami. Oczywiście nie możemy poświęcić Wam czasu takiego przyjacielskiego i koleżeńskiego, jakbyśmy chcieli. No bo nas jest 2, a Was jest wielu i to się nigdy nie zmieni. Natomiast jest to frajda wiedzieć, że jesteście z nami, jakby to widać, że wszyscy myślimy bardzo, bardzo podobnie. I o Bogu, i o polityce, i o życiu, i to nas cieszy, bo my generalnie, jak wiecie, mówiliśmy, no to nie widać, ale my nie jesteśmy ludźmi otwartymi.
i bardzo mocno się zdziwiliśmy, że po prostu no, taką frajdę z tego wszystkiego wszyscy czerpiemy. No. Tak, Jesteśmy razem, że tak dużo jest osób podobnych do nas, bo jak człowiek nie jest otwarty, to nie zdaje sobie sprawy, że jednak ludzie widzą świat podobnie, tylko że wszyscy w większości się gdzieś tam chowamy i robimy swoje, co nie? Po co tam się patrzeć i oglądać na innych, jak my dobrze wiemy, jak ma życie wyglądać i jak przejść do przodu. Bomba, fajnie, że jesteście, nie zmieniajcie się. Komentarze no, tylko świadczą o tym, że warto spajać wszystkich was razem z nami, co nie? Czytajcie komentarze, bardzo fajni ludzie, naprawdę niektóre komentarze są warte przeczytania, jak nie odpowiedzi, bo ludzie spotykają się z takimi samymi problemami, jakimi my się spotykamy, jakimi wy się spotykacie i są inne spojrzenia na ten sam problem i rozwiązania. Odnośnie samych komentarzy, nie gniewajcie się, jeżeli czekacie z odpowiedzią przez dłuższy okres czasu. Bywa. Tutaj akurat no, Marcin w większości na nie odpowiada, ale jak czytamy, no nie jesteśmy w stanie po prostu no, sprostać ich ilości. Tak. Niektóre już staram się też ułatwiać sobie, wiecie, typu dam uśmieszek, serduszko, bo faktycznie no, ktoś tam nas pozdrawia, to przecież nie będę pisał całego eseju za te pozdrowienia i dobrze, bo mi to oszczędza czas, no, sprawia mi to przyjemność. Właśnie to jest najgorsze, albo najlepsze w tym wszystkim, sprawia mi to przyjemność, no ale mówię, doba nie jest z gumy. No, więc no uzbrójcie się w cierpliwość. Tak jest. Tyle. Dziękujemy Dobra, za wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Hej.